Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku krach na surowcach i 2300 punktów na indeksie WIG20 w 2023 roku. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która startuje już w tym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. A jak ktoś chce, to jutro we wtorek o godzinie 18:30 zapraszam na piwo ze mną do kawiarni Agere Contra. W tle jest adres siedziby tej kawiarni. Porozmawiamy sobie o inwestowaniu w obligacjach. Zaczynamy. Krach na surowcach i 2300 punktów na indeksie WIG20 w 2023 roku. Zaczynamy od ciekawych wykresów poświęconych surowcom. Ropa naftowa spada i znowu sięga poziomów poniżej $77. Dlaczego ten poziom jest ważny, za chwilę będzie mowa. Natomiast na następnym wykresie chciałbym pokazać, że pojawiają się raporty pokazujące powiązanie, zachowanie dynamiki wzrostu podaży pieniądza M2 względem tego, jak ma się zachować inflacja, ale przede wszystkim jak ma się zachować indeks surowcowy. I w tym wypadku rynek zakłada, że jest kilkumiesięczne przełożenie względem tego, jak zachowuje się dynamika wzrostu podaży pieniądza, względem tego, jakie będą perspektywy surowcowe, a później oczywiście jakie będzie przełożenie tych surowców na inflację. No i jak wynika z tego wykresu, jest jeszcze spory potencjał ku temu, żeby w następnych miesiącach obserwować dynamiczną falę wyprzedaży surowcowej. No i oczywiście pytanie jest także takie, czy będzie to wiązało się z następną falą umocnienia amerykańskiego dolara, ponieważ historia pokazuje, że bez silnego umocnienia amerykańskiej waluty to trudno myśleć o tym, żeby surowce zaczęły dynamicznie spadać. Dlatego też będziemy ściśle monitorować zachowanie obu tych wskaźników oraz oczywiście podaży pieniądza M2, która może być niezwykle silnym wyznacznikiem tego, jakie będą perspektywy na surowcach jako klasie aktywów. Bądźmy gotowi właśnie na takie scenariusze. Rzeczona już ropa naftowa testuje poziom okolic $77, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i warto obserwować właśnie teraz, jak na przestrzeni ostatnich tygodni konsolidujemy się wokół tej średniej. Ona jest punktem środkowym, taką osią symetrii horyzontu cenowego. Wsparcia w rejonie $70-72 się bronią. Opory w okolicach $80-82 się także bronią. Pozostaje czekać cierpliwie na wybicie z konsolidacji i później dołączyć do następnego ruchu, pamiętając także o tym, jakie jest ścisłe powiązanie perspektyw, to nawet krótkoterminowych inflacji, a zachowaniem węglowodorów, w tym wypadku ropy naftowej. Gdyby oczywiście gdyby się pojawiły informacje o tym, że Amerykanie odpuszczają sobie już to, że w rejonie $70 zaczynają odnawiać swoje strategiczne zapasy ropy naftowej, to w takiej sytuacji pojawiłaby się przestrzeń ku temu, żeby rozpatrywać następną falę spadkową cen ropy naftowej. Zachowanie amerykańskiego dolara, zachowanie rentowności amerykańskich obligacji powoduje także dynamiczne ruchy na cenie złota, stąd też atak w okolice $1810. Amerykański dolar cały czas będzie ściśle korelował z zachowaniem ceny złota oraz oczywiście wzrosty rentowności amerykańskich obligacji także sprzyjają temu, żeby obserwować spadki ceny złota. Dlatego też dynamiczny ruch w dół jest obserwowany. Natomiast kiedy zobaczymy na zachowanie ceny srebra, która zaczyna potwierdzać i odbijać od wsparcia $21,5, to w tym wypadku rodzi się pewnego rodzaju nadzieja na to, że te metale szlachetne spróbują wywołać jakąś krótkoterminową korektę wzrostową, próbę nawrotu do tendencji w górę, jeżeli równolegle amerykański dolar także spróbowałby się zacząć osłabiać. To jest warunek konieczny ku temu, żeby taka korekta na surowcach wystąpiła. Natomiast jeżeli amerykański dolar zacznie się dalej umacniać, wejdzie w następną fazę
aprecjacji, to w takiej sytuacji jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że te scenariusze prospadkowe, być może nawet zakładające następną dynamiczną falę spadkową, przypominającą krach na surowcach, staną się faktem. Natomiast słabość także jest dobrze widoczna na cenie miedzi. Ja zwracam uwagę bardzo często na zachowanie ceny miedzi w okolicach $9,000 i faktycznie tak się dzieje. Rynek nie jest w stanie trwale wyjść na ten poziom, a to faworyzuje scenariusze prospadkowe. Warto być tego świadomym. I przejdźmy teraz do drugiej części tematu przewodniego tego wpisu, czyli czy będzie 2300 punktów na indeksie WIG20 w tym roku. Pojawił się dzisiaj rano arcyciekawy raport dotyczący tego, jak Goldman Sachs widzi zachowanie cen akcji w Chinach. Jak widzimy tutaj korekta na indeksie giełdowym w Hongkongu ma już 10% głębokości, a w raporcie, który dzisiaj się pojawił, strategzy Goldman Sachs przewidują jeszcze 24% wzrostu dla chińskich akcji do końca roku. Spowodowane ma być to otwarciem Chin. Prawdopodobnie tego nie ma w raporcie, ale także osłabieniem amerykańskiego dolara. I gdyby te 24% przyłożyć do zamknięcia handlu w poprzednim tygodniu na indeksie WIG20, to wychodzą nam właśnie okolice 2300 punktów na indeksie WIG20. Jeżeli ścisłe powiązanie między zachowaniem giełdy w Chinach, rynkami emerging markets, a warszawską giełdą papierów wartościowych miałoby miejsce, to w takiej sytuacji należałoby faktycznie spodziewać się, że w tym roku będziemy zdecydowanie przebijać poziom 2000 punktów, sięgniemy poziomu 2300 punktów na zamknięciu handlu w tym roku, więc byłyby to bardzo pozytywne, prowzrostowe wskazania dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych na kolejne miesiące. I jestem też ciekawy, czy podobny raport pojawi się już bezpośrednio dla tutaj akcji rynków emerging markets dla Europy. Natomiast ten optymizm, który płynie z tego raportu, którego zajawkę widzicie Państwo w tle, są moim zdaniem bardzo optymistyczne te wnioski i zachęcają do tego, żeby faktycznie jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że cały 2023 rok będzie korzystny dla polskich akcji i że przed nami jest następna perspektywa wzrostowa po tym, jak rynek ostatecznie pokona poziom 2000 punktów. A jak widzimy, trudności w okolicach 2000 punktów się pojawiły i indeks WIG20 ma teraz potencjał ku temu, żeby wywołać jakąś korektę spadkową na fali umocnienia amerykańskiego dolara w skali globalnej, ponieważ ten odwrót, który jest obserwowany na euro-dolarze w ostatnich tygodniach, jest ściśle powiązany z tym, jak zatrzymał się ruch wzrostowy na rynkach emerging markets, w tym oczywiście także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Osobiście daję około 70% prawdopodobieństwa tego, że na koniec tego roku będziemy zdecydowanie nad poziomem 2000 punktów na indeksie WIG20 i osobiście także spodziewam się realizacji tego scenariusza, który doprowadziłby nas do maksimów z okolic 2021 roku, co najmniej, ponieważ jeżeli oczywiście amerykański dolar zacząłby się długoterminowo osłabiać, to byłby to wyśmienity pretekst ku temu, żeby wywołać następną gigantyczną falę hossy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, porównywalną z tą, co się działo w latach 2003-2007, a wtedy 20 lat temu ta hossa, która była na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, była właśnie napędzana gigantycznym osłabieniem amerykańskiego dolara, a nie żadnymi czynnikami lokalnymi, chociaż oczywiście także wejście Polski do Unii Europejskiej było jednym z głównych czynników, który poza osłabieniem amerykańskiego dolara także wydźwignął warszawską giełdę na tak wysokie poziomy. Osobiście spodziewam się, że bardzo podobne zjawiska wystąpią także w kolejnych latach na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli tak się stanie, to będziemy świadkami także umocnienia polskiej waluty. Dlatego nie spodziewam się żadnych poziomów 5-6 zł w perspektywie kolejnych miesięcy, kolejnych lat na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Spodziewam się aprecjacji krajowej waluty
Spodziewam się tego, że na wsparcia te krótkoterminowe, średnie, nawet długoterminowe będą przebijane, a perspektywy ku umocnieniu aprecjacji krajowej waluty w perspektywie długoterminowej to jest moim zdaniem scenariusz bazowy, któremu daje około 65-70% prawdopodobieństwa realizacji i podobnie na polskich obligacjach. Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli tylko inwestorzy zaczną faktycznie wyceniać, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem, ale nie tylko w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych, to będziemy świadkami nawrotu do kupna polskich obligacji, a jak widzimy na wykresie teraz oporem są okolice 6,60, gdzie mamy średnią 200-sesyjną i być może rynek będzie atakował wkrótce te ważne poziomy. Dzisiaj mamy święto w Stanach Zjednoczonych, rynki nie pracują, będziemy testować sentyment, który jest na rynku. Na rynku przyszłej stopy procentowej, jak widzimy, nie widać praktycznie wielkich zmian, jeżeli chodzi o WIBOR 3-miesięczny, ale stawki FRA nam jednoznacznie sygnalizują, że powoli zanika perspektywa obniżek stóp procentowych. Warto być tego świadomym, że ta perspektywa zaczyna zanikać. Jest to bardzo wyraźnie skorelowane z zachowaniem polskich obligacji, więc jeżeli one wrócą do tendencji spadkowej, to pojawią się także zachęty do tego, żeby wieścić te spadki stóp procentowych pod koniec tego roku w Polsce, a to byłoby fantastyczne, także lokalne wskazanie, taki lokalny czynnik sprzyjający temu, żeby te indeksy giełdowe w końcówce tego roku osiągnęły zdecydowanie wyższe poziomy niż jest to obserwowane teraz. Ja też spodziewam się, że właśnie taki scenariusz będzie realizowany. A dzisiaj o godzinie 10 poznamy super ciekawe i ważne dane makroekonomiczne z Polski. Będzie to produkcja przemysłowa w styczniu, będzie to inflacja producencka i będzie to także dynamika wzrostu wynagrodzeń. Wszystkie dane odnoszą się do stycznia. Jutro poznamy dane o sprzedaży detalicznej, będziemy mieć komplet twardych danych makro o polskiej gospodarce. W takiej sytuacji będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej na temat tego, czy spowolnienie gospodarcze przeradza się w Polsce w recesję, czy też nie. I jutro rynki oczywiście będą także musiały to zdyskontować. Natomiast dzisiaj, jeżeli dane o inflacji w Polsce pokażą, że ona jest niższa niż zakładały prognozy, to ta inflacja producencka będzie sprzyjała temu, żeby spróbować jakoś umocnić polskie obligacje. Dlatego też te dane o inflacji teraz i w kolejnych miesiącach praktycznie dla wszystkich krajów będą ściśle monitorowane i będą odzwierciedlone momentalnie w wycenie różnych klas aktywów. Warto być tego świadomym. Przejdźmy teraz szybko do światowych aktywów. Dzisiaj jest święto w Stanach, rynki nie pracują, sesja jest typową na test sentymentu, prawdopodobnie będzie niewielka zmienność. Będziemy oczekiwać na to, co się wydarzy po powrocie Amerykanów na rynek. Na chwilę obecną implikowana stopa procentowa praktycznie się nie zmieniła. Mamy na przestrzeni ostatnich 2 tygodni wyraźne podwyższenie oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych. Widać to na zachowaniu krzywej dochodowości amerykańskich obligacji. Rentowności wróciły w okolice 3,80. To moim zdaniem faworyzuje i daje potencjał ku temu, żeby osłabić amerykańskiego dolara i wzmocnić amerykańskie akcje. Natomiast, żeby tak się stało, euro-dolar musi trwale wrócić na poziom 1,07. Na razie nie udało się pokonać ostatnich minimów, dlatego też myślę, że ten poziom 1,07 cały czas jest w grze. Jeżeli amerykański dolar się umacnia i rentowności rosną, to w takiej sytuacji występuje presja na wzrosty pary dolar do jena i wszystkich innych par związanych z jenem, plus występuje presja przeciwko cenom złota i tendencje spadkowe na złocie są obserwowane. Te rynki monitorujmy i rynki także obserwują dużą rozbieżność w zachowaniu amerykańskich obligacji, a tym jak zachowują się indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, co ma sygnalizować rosnącą odporność akcji na rynkową stopę procentową, a to jest bardzo dobra wiadomość dla rynków akcji, ponieważ taka odporność faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Indeks giełdowy na Wall Street
jednak w piątek nie zakończył dynamicznie poniżej poziomu 4100 punktów, dlatego ten poziom moim zdaniem cały czas jest w grze. Dzisiejsza sesja jest raczej taką na przeczekanie, ponieważ nie będzie handlu na giełdzie na Wall Street i rynki będą czekały na to, co się dalej wydarzy, a nie spodziewam się, żeby Europa wywołała jakiś impuls. Wyraźne, ciekawe spadki występują na giełdzie w Nowej Zelandii, a giełda papierów wartościowych w Niemczech, liczona przez indeks DAX, pokazuje, że wsparcia się bronią, dlatego scenariusze prowzrostowe są tutaj zdecydowanie faworyzowane i podobnie na Bitcoinie, gdzie pod koniec piątkowej sesji zaatakowaliśmy nawet poziom 25 000 $. Świeca tygodniowa nie ma większego górnego cienia, więc jest silne prawdopodobieństwo, że przebijemy poziom 25 000 $, otwierając sobie perspektywę ku wzrostom nawet w rejon 30 000 $, nawet w rejony, które nie były obserwowane od ponad roku, ponieważ sytuacja techniczna będzie jednoznacznie sprzyjała tendencjom wzrostowym, nawrotowi popytu na ryzyko i jestem też ciekawy, czy te sygnały płynące z Bitcoina przekształcą się później w następne sygnały dla rynków światowych, jeżeli chodzi o ryzyko, ponieważ zachowanie Bitcoina jednoznacznie sprzyja popytowi na ryzyko w skali globalnej. Warto z tego tylko tytułu obserwować Bitcoina i myślę, że jego wskazania będą niezwykle zwiększały prawdopodobieństwo sukcesu, operując długimi pozycjami na rynkach ryzykownych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która startuje już w tym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.